Cześć, mano. Tym razem porozmawiamy sobie o mikrofonie, który słyszycie na moich filmach, który teraz tutaj możecie zobaczyć też na moim biurku, czyli SteelSeries alias Pro. To jest jeden z droższych, no dość drogi mikrofon. Co prawda, no fakt dźwięk z niego jest bardzo dobry, gdzieś tam oferuje nam ten dodatkowy mikser, na który możemy sobie dowolnie zdefiniować, co mamy pod tym drugim przyciskiem. Mamy to pokrętło do głośności, pokrętło do ustawienia gaina mikrofonu. Mamy także możliwość wpięcia tego do dwóch komputerów naraz i wydaje mi się, że to jest tutaj najciekawsza opcja, no bo jakby jeśli ktoś używa jednego komputera do grania, drugiego do streamowania, no to Alias Pro daje mu taką możliwość, że ten mikser jednym kablem wpinamy do komputera, na którym gramy, a drugim kablem wpinamy go do komputera, z którego streamujemy. I w tym momencie po prostu to, co mamy ustawione w naszym miksie pod streama, za chwilę Wam pokażę, o co chodzi z tymi miksami, bo to jest sterownik od SteelSeriesa do tych mikrofonów. To ten sam dźwięk jest przesyłany na ten komputer do streamowania. Tam sobie możemy rozdzielić też, czy chcemy, żeby dźwięk z komunikatora szedł na streama, czy nie i tak dalej. To Wam za chwilę pokażę, o co w tym chodzi. Oczywiście w zestawie dostajemy właśnie ten mikser, do którego też możemy wpiąć słuchawki z odsłuchem, żeby w czasie rzeczywistym słyszeć to, co mówimy do mikrofonu. Dostajemy ten stojaczek, który też widzicie tutaj na ekranie i dostajecie kabel XLR oraz kable USB do wpięcia do komputera, bo mikrofon podpinamy XLR-em, natomiast mikser podpinamy pod USB. Ja osobiście uważam, że jeśli ktoś nie korzysta z tej opcji, żeby używać drugiego kompa do streamowania, no to nie warto dopłacać, bo ten mikrofon ma też swoją tańszą wersję. Właśnie bez tego miksera, tylko ten, który jest pod USB, który widzicie tutaj, czyli zwykły alias, i powiem Wam, że chyba nawet dla takiego zwykłego użytkownika będzie to lepsza opcja, pomijając cenę, no bo jest prawie o połowę mniejszy, kosztuje 860 zł, a sądzę, że można go znaleźć taniej. Podpinamy go pod USB, więc jest mniej problematyczny, no bo z XLR-em to różnie bywa. I ma praktycznie wszystkie te same opcje, tak? Mamy możliwość wpięcia odsłuchu, i co ważniejsze, już na mikrofonie mamy przycisk do mutowania, mamy też diody pokazujące, czy mikrofon jest wyciszony, czy nie, jak wygląda poziom gaina, tą samą edycję, możliwość podkręcenia czy skręcenia gaina. Także myślę, że zwykły alias ma lepszy stosunek tego, co oferuje do ceny, no bo jeśli chodzi o samo to, co jest w środku, no to chyba się za bardzo nie różnią. No natomiast alias Pro 1500 zł, ja chyba go kupiłem za jakieś 1400, no to za te pieniądze można kupić obiektywnie rzecz biorąc coś lepszego, choćby jakiegoś, myślę, że już Shure można w tych pieniądzach się rozglądać i jakiś dynamiczny, no to jest pojemnościówka i szczerze powiedziawszy, tak z perspektywy czasu chyba wolałbym mieć mikrofon dynamiczny niż pojemnościowy. Mam tutaj jeszcze na półce, też nagram Wam o tym film Fifina, który jest mikrofonem dynamicznym za 250 zł, 300 zł, i jeśli chodzi o dźwięk, wcale nie ma takiej dużej przepaści. Natomiast no wiadomo, Fifine bardziej przypomina tego aliasa zwykłego. No natomiast alias Pro, ten mikser tutaj mocno sobie życzą dodatkowych pieniędzy za ten mikser. Natomiast jeśli chodzi o wspomniane wcześniej oprogramowanie, to myślę, że to jest najmocniejsza strona tego mikrofonu. Ale tak naprawdę to samo oprogramowanie mamy zarówno do Aliasa, jak i do Aliasa Pro, i co więcej,
Tego oprogramowania możemy używać również do mikrofonów innych marek, innych firm. W zasadzie możemy tego oprogramowania używać tak naprawdę niezależnie od sprzętu, jakiego używamy. Nie musimy wcale mieć jakichś tam produktów SteelSeriesa, a i tak jesteśmy w stanie używać tego SteelSeries GG, w którym mamy tą opcję Sonar. To jest coś genialnego. Zwłaszcza jeśli ktoś streamuje jakieś gry, cokolwiek streamuje po prostu. Tu mamy, jak widzicie, w streamer modzie mamy możliwość rozdzielenia sobie wszystkich ścieżek dźwiękowych, wszystkich jakby aplikacji, które mamy odpalone pomiędzy te jakby miksy i możemy nimi sterować niezależnie. Na przykład jeśli w media ustawimy sobie nie wiem, jakąś muzykę na YouTube, które możemy sobie ustawić tak, że my będziemy ją słyszeć w słuchawkach, natomiast na streamie nie będziemy, jeśli dodamy jakby tą aplikację jako nasze źródło dźwięku na streamie, to możemy ustawić, że my w słuchawkach będziemy słyszeć tą muzykę, natomiast nasi widzowie tej muzyki słyszeć nie będą. Tak samo w drugą stronę możemy ustawić, że widzowie będą jak muzykę słyszeć, a my jej nie będziemy słyszeć. Tak samo na przykład z jakimś TeamSpeakiem, Discordem i tak dalej. Możemy sterować, co chcemy, żeby było słyszalne na streamie, a czego nie chcemy, żeby było słyszalne na streamie, a co chcemy, żebyśmy my słyszeli. Tak samo możemy tutaj sterować poziomami głośności wszystkich tych aplikacji, które tam nam działają w tle i tak dalej, i tak dalej. No natomiast jakby oprócz tego mamy tutaj wbudowane equalizery, zarówno czy to do czatu jakby możemy nałożyć equalizer na czat, czyli na przykład będzie w jakiś tam sposób zmieniany dźwięk osób, głos osób, z którymi rozmawiamy na komunikatorze. Możemy tutaj tak samo podbić jakieś, nie wiem, basy albo jakiś, tak samo modulować głos gry. Oczywiście do muzyki też mamy equalizery. AUX tak naprawdę to jest po prostu jakby dodatkowa ścieżka, którą tutaj możemy sobie wrzucić. Tudzież też na tym kompie, który korzystam jako streaming, możemy tutaj korzystać jako AUXa. No i mikrofon oczywiście tak samo mamy tutaj już wbudowane bramkę szumów, tak, czy tam Active Noise Cancelling, który wycina nam tło, czyli jakieś szumy w pokoju, jakieś, nie wiem, dźwięki ulicy i tak dalej. No wiadomo, wszystkiego to jest mikrofon pojemnościowy, on wyłapuje dużo tego, co się dzieje dookoła. Natomiast całkiem fajnie ta bramka szumów tutaj działa. Mamy noise gate'a, czy też zwykłego, bo to jest jakby wersja z AI, która tam dopasowuje wszystkie poziomy do naszego jakby tła. No i jakieś tam kompresory i tak dalej. To jest wszystko tutaj mamy. Do tego mamy equalizer, który możemy sobie dowolnie edytować, ale też mamy oczywiście jakieś gotowe presety do tego equalizera, również dostosowane do ramienia, bo tak, ten mikrofon możemy też zamontować na ramieniu. Nie musimy korzystać na tym stojaku, który jest w zestawie. Montaż tego koszyczka antywibracyjnego, który mamy w tym mikrofonie w zestawie, jest jakby tak uniwersalny, że pasuje do każdego praktycznie ramienia mikrofonowego, więc możemy sobie kupić do dowolnej firmy ramię do mikrofonu. Ja nawet gdzieś tutaj mam ramię z Allegro za 70 chyba złotych i bez problemu mogłem zamontować ten mikrofon na tym ramieniu. Teraz jestem troszeczkę w trakcie przebudowy stanowiska, więc to ramię jest zdemontowane, bo po prostu mi tutaj nie pasuje. Także jeśli chodzi o SteelSeries GG, czy tam SteelSeries Sonar, świetne oprogramowanie i to polecam, nawet jeśli nie macie mikrofonu ze SteelSeriesa, tylko z innej firmy, to warto sobie to oprogramowanie wytestować. Natomiast jeśli chodzi o mikrofon, no to ja osobiście drugi raz bym tego mikrofonu nie kupił i zastanowiłbym się nad tą wersją zwykłą, nie Pro, bo po prostu no, to, co oferuje w stosunku do ceny, tak naprawdę oferuje nam to samo, przynajmniej to, co ja jestem w stanie wykorzystać, ma wszystkie te same możliwości.
natomiast jest no dużo, dużo tańszy. Natomiast gdybym chciał już kupić coś w tych pieniądzach, te 1500-1400 zł, to prawdopodobnie już bym poszedł jednak w jakiś dynamiczny od Shure. Myślę, że jeśli chodzi o jakość dźwięku, na pewno byłoby tam lepiej. Może jeszcze Wam tylko zaprezentuję, jak to wygląda, jeśli chodzi o ten equalizer i te filtry, które nam nakłada. Teraz powinniście mnie słyszeć bez żadnego nałożonego efektu, tylko tak w takiej formie, w jakiej po prostu taką barwę głosu, jaką mam naturalnie, bez żadnego podbijania. Też gdzieś tam możemy sobie to na bieżąco jakby zmieniać. Mogę sobie jeszcze dodać na przykład coś, wrzucić coś takiego, broadcast low pitch i też inne tony w tym momencie są jakby popodbijane. Troszeczkę ten mój dźwięk powinien się różnić. Jakieś walkie-talkie to w ogóle chyba będą jakiś zabawny, śmieszny dźwięk. Także tych tak jakby presetów, które tutaj mamy, kilka mamy wrzuconych defaultowo. No natomiast tak jak mówię, też możemy sobie tutaj tym equalizerem w zależności od naszych preferencji wszystko dostosować, domodulować tak jak nam odpowiada, tak jak nam pasuje. Nie mówię, że to jest zły mikrofon, bo mikrofon jest naprawdę w porządku, jest dobrze wykonany przede wszystkim. Ten stojak jest ciężki, do tego ma gumową okładzinę pod podstawą. Ta podstawa jest bardzo ciężka i z tą gumową okładziną sprawia, że on się nigdzie nam nie ślizga, nie rusza się, jest bardzo dobrze, jest bardzo stabilny. Kabel, który jest w zestawie, ten XLR, jest w bardzo dobrej jakości. Jak sobie poustawiacie ten mikser, to też to jest spoko, no bo mamy tam możliwość mutowania mikrofonu całkiem. Na drugim przycisku możemy sobie ustawić, że będziemy mutować tylko i wyłącznie mikrofon na streamie. To jest naprawdę w porządku, plus te pokrętła, którymi sobie regulujemy gaina, regulujemy sobie ogólnie głośność. Naprawdę to jest spoko, po prostu jedyny problem tego mikrofonu jest taki, że w tych pieniądzach myślę, że dałoby się już znaleźć coś lepszego po prostu. No bo tak jak słychać, no mikrofon jest bardzo dobry, ma bardzo dobrze przechwytuje dźwięk, jest dobrze wykonany, jest ciekawie wygląda. Mi osobiście najbardziej chyba brakuje to, co w stosunku do właśnie aliasa zwykłego, że nie ma na samym mikrofonie żadnego indykatora, czy mikrofon jest w tej chwili wymutowany, czy nie, tudzież opcji, żeby na samym mikrofonie móc go zmutować. Można to zrobić tylko i wyłącznie na tym, można to zrobić tylko i wyłącznie na mikserze, no i po prostu w niektórych przypadkach to jest no nie do końca wygodne. No, na zwykłym aliasie mamy tutaj te diody, mamy tutaj ten przycisk do mutowania. No jest to, wydaje mi się, że jest to coś, czego w aliasie Pro po prostu brakuje. No ale powiedzmy, że jest to do przeżycia. Ja szczerze przesiadłem się z Novoxa trójki bodajże, no to tam była przepaść. Mając już ten mikrofon przez około rok, dostałem do testów na moim innym kanale Fifina i gdybym dostał Fifina wcześniej, prawdopodobnie bym tego mikrofonu nie kupił, bo tamten tak naprawdę spełniał już moje potrzeby w zupełności. No a cena jest też całkiem, jest po prostu nieporównywalna. Tamten kosztuje między 250 a 300 zł, no ten kosztuje 1500, więc różnica jest spora, no pięciokrotna. No ale tak jak mówię, według mnie mikrofon jest bardzo dobry. Osobiście sam bym go drugi raz nie kupił, bo pewnie rozejrzałbym się za alternatywą. Natomiast jak najbardziej mogę go polecić. No jest bardzo dobry mikrofon, dobrze wykonany, ma bardzo dobry dźwięk, więc nie ma co narzekać. Jedynie gdyby był troszkę tańszy, gdyby kosztował te powiedzmy 1100 zł, to naprawdę nie miałbym do niego żadnych totalnie zastrzeżeń i stwierdziłbym, że jest super. Za 1500, no to tak jak mówię, no już wchodzimy w półkę cenową Shure'a, no i sądzę, że tam jakościowo będzie po prostu lepiej. No ale to już też pozostawiam jakby Wam. Jak najbardziej myślę, że jest godny polecenia, ale
może nie dla mnie. Także, a na dzisiaj to wszystko. Oczywiście, jeśli ten film Wam się podobał, jeśli pomogłem Wam rozwiać jakieś wątpliwości na temat tego mikrofonu, no to oczywiście zostawcie łapy w górę. Ja nie podaję tutaj żadnych technicznych, marketingowych sloganów czy tam danych, no bo nie ma to sensu. Te wszystkie informacje techniczne możecie sobie znaleźć na stronie producenta czy przy dowolnej ofercie sprzedaży tego mikrofonu. Dla mnie w większości to i tak większości osób pewnie nic to nie mówi i to bardziej są jakieś tam slogany marketingowe, którymi się producenci przekrzykują. Ja staram się Wam to przedstawić z takiego bardziej ludzkiego punktu widzenia i praktycznego, jak to już potem faktycznie w praktyce wygląda. No i oczywiście zostawcie suba, żeby być na bieżąco i zobaczyć testy innego sprzętu, innych przedmiotów oraz jakieś czasami od czasu do czasu poradniki i newsy z świata technologii. No i cześć, trzymajcie się i do usłyszenia.